Papież Franciszek zaprasza nas do bardzo trudnej rzeczy w Misericordiae et Misera. Zaprasza nas do tego, żebyśmy stanęli na miejscu kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, czyli żebyśmy stanęli na miejscu prostytutki. I to jest bardzo trudne, żeby się w tej postaci odnaleźć. Tak, bo od razu w tobie się rodzi, ale zaraz, co ja mam wspólnego z prostytutką? No mam jakieś grzechy, no, ale bez przesady, tak? Jesteśmy na drodze, która prowadzi do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Rzymie, ustanowionego przez Jana Pawła II. Kościół Świętego Ducha. Tam są relikwie siostry Faustyny, relikwie Jana Pawła II, jest też obraz Bożego Miłosierdzia. To jest dobre miejsce, żeby o tym porozmawiać, dlatego że rzeczywiście w roku Miłosierdzia na początku papież Franciszek zaproponował nam do medytacji dwa fragmenty ewangeliczne. Pierwszy o Ojcu Miłosiernym i tu sprawa była jasna. Każdy może się odnaleźć w synu, który poszedł w dalekie krainy i przepuścił cały majątek. Wiele razy w życiu, w rachunku sumienia mówimy sobie: jestem podobny do tego człowieka, który powiedział swojemu ojcu: nie kocham cię i potrzebuję powrotu do domu ojca. Drugą Ewangelią, którą przy tej okazji można medytować, Ewangelią zaproponowaną na Rok Święty, był fragment o miłosiernym Samarytaninie. I tu jest chyba jeszcze łatwiej, bo każdemu bardzo łatwo się odnaleźć w postaci niewinnego, pobitego przez zbójców, kogoś, kto potrzebuje pomocy, potrzebuje tego, żeby się o niego zatroszczyć, żeby go wykurować, żeby jego rany zalać oliwą miłosierdzia. I jeszcze zostać uzdrowionym. I zostać uzdrowionym, znaleźć się w miejscu, w którym ktoś po prostu się o mnie zatroszczy. Te dwie Ewangelie to były takie Ewangelie, które były miodem na serce. Ja bym powiedział nawet, że to mógł być taki pas startowy. A teraz, na koniec roku Miłosierdzia, papież Franciszek mówi: podnosimy poprzeczkę. Tak. Prędkość przelotowa, wysokość przelotowa i proponuję Wam ekstremalną przygodę. Dwie kobiety. I zarówno z jedną, jak i z drugą bardzo trudno nam się zidentyfikować. Pierwsza to jest prostytutka, jawnogrzesznica. Pochwycona na grzechu. No właśnie, to jest najciekawsze, że ona w ogóle się nie chciała spotkać z Jezusem. Jej było w grzechu wygodnie. Więc mamy z jednej strony kobietę cudzołożną, która jest dobrze w grzechu. Z drugiej strony mamy jeszcze jedną postać biblijną, bo mamy kobietę, która odkryła swój grzech, przychodzi, żeby obmyć Jezusowi stopy olejkiem i powiedzieć: jestem jawnogrzesznicą. Więc może bardzo dobrze, że stanęliśmy w tym miejscu, na rogu Rzymskiej ulicy i przy śmietniku, żeby sobie zadać pytanie, czy ty i ja potrafimy się w tych postaciach jawnogrzesznic odnaleźć, bo to chyba jest bardzo trudne. Trudne jest, bo człowiekowi trudno się przyznać do grzechu, to raz, a dwa, jeszcze przyznać się do tego, że jestem prostytutką, to druga trudność. Ale zobacz, że cały Stary Testament jest usiany tymi obrazami. Stąd każdy z nas może powiedzieć, że w jakimś sensie jesteśmy cudzołożnikami względem Pana. Bo za każdym razem, kiedy przekraczamy Jego przykazania, kiedy łamiemy przymierze, to możemy się odwołać do obrazów ze Starego Testamentu i powiedzieć: tak, jesteśmy cudzołożnikami względem naszego Boga. I dlatego papież zaprasza nas, by z odwagą stanąć na miejscu kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, na miejscu prostytutki i przeżyć otulenie miłosierdziem na własnej skórze. Patrzyłem na coś takiego parę tygodni temu, kiedy głosiłem rekolekcję w Tonsberg w Norwegii. Mała wspólnota Polaków. Kończyliśmy rekolekcję tak zwanym nabożeństwem ludzkim. Może było 50 osób. Każdą z tych osób chciałem indywidualnie pobłogosławić Najświętszym Sakramentem. Nawet im mówiłem, że mam welon, przez który trzymam Najświętszy Sakrament i proszę, żeby nawet go chwycili w swoje ręce, wtulili w twarz, bo dzisiaj to jest ta szata Jezusa, tak? Na wzór tej kobiety, choćbym się jego szaty dotknęła, będę zdrowa. I na końcu podchodzi mężczyzna, może taki koło 60, w garniturze, w dobrze zawiązanym krawacie, pada na kolana przed Najświętszym Sakramentem, chwyta ten welon tak mocno, tak go ściągnął, że aż mnie za kark pociągnęło, mało nie straciłem równowagi, i patrzy w Najświętszy Sakrament. Łzy się mu leją jak grochy po policzkach i mówi: Chryste, dziękuję Ci za 16 lat trzeźwości. I pomyślałem sobie: Misericordiae et Misera. Ten człowiek 16 lat temu przyniósł swój alkoholizm, przyniósł swój nauk przed Jezusa, a ten otulił go miłosierdziem. Jednym słowem, jesteśmy tutaj w tym miejscu, na rogu ulicy i przy śmietniku,
po to, żeby sobie uświadomić, że tylko jeden krok nas dzieli do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, którym jest serce Jezusa. I że tak naprawdę jesteśmy po to, żeby ten krok uczynić. Że nie możemy zostać w tym miejscu, nawet jeżeli się poczułem prostytutką. Nawet jeżeli zrozumiałem, że całe moje życie to jest sprzedawanie się obcym bogom, że to jest zdradzanie mojego jedynego umiłowanego, to nic się nie skończyło. Nic nie jest dla mnie zamknięte, że sanktuarium, otwarte serce Jezusa przebite na krzyżu jest otwarte i dlatego zróbmy ten krok. Chodźmy do sanktuarium Bożego Miłosierdzia.